wieczór Państwu. Dzisiaj chciałem pokazać młode Storysoma Tichtis festivus, które udało mi się odchować. Na którymś z filmów wcześniejszych pokazywałem Państwu maluchy, które jeszcze niespecjalnie żerowały. Teraz już zdecydowanie bardziej podrośnięte, że widzą Państwo w akwarium oddzielnym, nie w kotniku, tak więc już tu funkcjonują bardzo dobrze. Nie ma problemu z odżywianiem. Dłużej bardzo ładnie żerują. Co jest problemem tych ryb, zresztą nawet już jakiś czas temu w rozmowie z Ingo Zajdelem wspominał mi, że przy odchowie ryb tego rodzaju jest niezbędne karmienie takie dosyć wymagające, też odpowiedzialne, jednocześnie bardzo takie systematyczne, bo jak były praktycznie takimi maluchami, to codziennie podmieniałem wodę, czyściłem z resztek pokarmu, bo tylko w takich sytuacjach byłem w stanie utrzymać przy życiu, co jak Państwo widzą tutaj udało mi się w dosyć dużej ilości. Ingo wręcz powiedział po prostu, że one muszą pływać w jedzeniu, żeby była szansa, że w dużej ilości po prostu przeżyją ten najtrudniejszy okres życia, bo praktycznie po wylęgu one stoją w miejscu, nie za bardzo chcą ruszać do pokarmu, więc te warunki muszą być odpowiednio zapewnione właśnie w ten sposób, że jest bardzo dużo jedzenia, a to się wiąże z tym, że to jedzenie jest niezjedzone, oczywiście trzeba je usuwać, te niezjedzone zepsute resztki. Wymaga to dużo cierpliwości i pracy, ale jak widzą Państwo, są efekty. Tak więc tu mogę Państwu się pochwalić już takimi podrostkami, które mi już bez problemu żerują na różnych pokarmach roślinnych. Ta odmiana Storysoma Tichtis festivus, ja już mam przygotowany artykuł na temat właśnie rewizji w nazewnictwie Storysoma Tichtis. Już nie ma Storysoma aureum, Storysoma festivum, są gatunki Storysoma Tichtis festivus, Storysoma Tichtis aureus. Wynika to też z badań genetycznych, jak się okazało, znaczące tutaj są wprowadzone nowe odkrycia, nowe zmiany. Myślę, że niedługo Państwo już ten artykuł będą mogli sobie przeczytać i zapoznać się bliżej z tymi wiadomościami. Na razie czekam tutaj na działanie sympatycznego Rafała tutaj organizującego targi z Warszawy, aż wreszcie znajdzie czas, żeby to wszystko ogarnąć. No i obok tutaj pod maluchy, mam powiedzieć, bo też nawet nie są takie specjalnie podrostki kirysków potocznie glin laserów, czyli Corydoras SP CW009. Już specjalnie też oczywiście akwarium pod nie dostosowane, na dnie delikatny piaseczek, delikatna warstwa, po to, żeby tutaj nie wystąpiły choroby bakteryjne wąsików. Ryby dobrze żerują, na początku karmione larwami artemii, obecnie również już różnymi suchymi pokarmami, tak więc tutaj bardzo dobrze jak na razie funkcjonują. No i na koniec jeszcze raz się pochwalę młodymi Storysoma Tichtis festivus, które udało mi się dosyć ładnie tutaj podkarmić. Widzą Państwo typowy filtr, który stosuję w swoich akwariach. To jest na koszty, bo mam tutaj dużą pompę membranową, która tłoczy powietrze do moich instalacji i następnie dostarcza do różnych akwariów. Czasami wspomagam się dodatkowymi filtrami, często w celu stymulacji dotarła, natomiast to podstawowe rozwiązanie praktycznie znacznie obniża koszty utrzymania takiej hodowli, jeśli chodzi oczywiście o energię, która jest zużywana w czasie pracy różnych urządzeń dostarczających chociażby powietrze na powietrzanie tutaj do akwariów. Dziękuję bardzo Państwu.